Witajcie kochani! Przed nami kolejny aktywny dzień. Dzisiaj za pośrednictwem biura Get Your Trips Online wybieramy się do kolorowego kanionu i do zatoki, aby posnurkować, więc naprawdę czeka na nas mnóstwo atrakcji. Właśnie czekamy przed hotelem na kierowcę, który zabierze nas do Dahab. Niestety na początek czeka nas dosyć długa droga, bo prawdopodobnie około 2 godzin spędzimy w busie, ale za to później mnóstwo atrakcji, także zostańcie z nami do końca. Właśnie przyjechał po nas kierowca, z którym pojedziemy do Dahab. Tutaj czekaliśmy na niego przed bramą, już jest na miejscu. Podczas podróży nasz przewodnik informuje nas o całym planie wycieczki, jak ona będzie wyglądała i co na nas dziś czeka. Informacje udzielane są w kilku różnych językach. Start to move to Dahab and from Sharm to Dahab 100 km in 1 hour. And when arrive Dahab city, first stop there will be in diving center for rent equipment for snorkeling. We'll take equipment to snorkeling, then going to our protected area called Abu Galub. First there we'll do camel riding, after camel also for users one bike. When we finish we'll go all together and set restaurant. Oprócz informacji o naszej wycieczce podczas podróży, nasz przewodnik opowiada nam o rzeczach, punktach i miejscach, jakie aktualnie mijamy. Dzięki temu możemy dowiedzieć się wielu ciekawostek o tym regionie, ludziach, którzy tu mieszkają i o ich historii. Направо и налево Бедуинский дома. А в той дорога, а где бедуинские люди живут. Половина на дорога, а есть много-много внутри пустыни. Еще на этой горе, которая направо, есть два цвета. Который красный цвет это гранит, который черный это базальт. Po około godzinie jazdy dojechaliśmy do pierwszego punktu, czyli do wioski beduińskiej. Mamy tutaj około 10-15 minut przerwy na toaletę, żeby sobie tutaj zobaczyć, jak to wszystko wygląda i później lecimy dalej. Znajdziemy tu wiele sklepików z pamiątkami, ubraniami, jak również z produktami spożywczymi. Jest tu także możliwość zakupienia czegoś do picia i odrobiny relaksu, zanim ruszymy dalej. To właśnie tu mamy możliwość spróbowania tradycyjnej kawy, która jest parzona w rozgrzanym piasku. Oprócz zrobienia tu zakupów i krótkiego odpoczynku, możemy zobaczyć z bliska tradycyjną wioskę beduińską, która zlokalizowana jest bliżej gór. Po 15-minutowym postoju ruszamy dalej i cały czas dowiadujemy się nowych ciekawostek od naszego przewodnika. На левой стороне это горе похоже на спешный верблюда spot. This is true camel, you see? Yeah, but sleeping attire here, yeah. Sharm el-Sheikh between Gulf of Aqaba and Gulf of Suez. Also here in that life, it's a simple life. Here all live together. Bedouin with a local, with a tourist, live together, simple life. And what the Dahab mean in English mean gold. Why gold? Because here in Dahab there is a sandy like a gold, and also there is a place for gold, but I don't know where. I search every day, hope to find, but nothing until now. I hope to find anything today with you. I'm back married for wife. For us maybe four. Kolejnym punktem, w którym się zatrzymaliśmy, jest punkt, gdzie będziemy wypożyczać sprzęt do snurkowania. Jeżeli ktoś nie ma maski czy właśnie okularów, to tutaj można to wypożyczyć, tak samo również kamizelkę. I oczywiście będzie to dodatkowo płatne. My osobiście uważamy, że takie rzeczy jak kamizelki powinny być już w cenie wycieczki, bo jest to forma bezpieczeństwa. Ale niestety, jeżeli je chcemy, to musimy za nie zapłacić. Dostaniemy tu pianki do pływania, płetwy oraz maski do snurkowania i kamizelki ratunkowe, które pracownicy dobierają nam do naszego wzrostu. Mam taki zestaw, pianka plus kamizelka, 10 euro, koszt wypożyczenia czegoś takiego. Dojechaliśmy do kolejnego punktu naszej wycieczki. Tym razem jest to miejsce, gdzie czeka na nas przejażdżka na kładach i wielbłądzie. Jeśli ktoś nie zabrał ze sobą arafatki, to może ją zakupić na miejscu. Jest to koszt kilku dolarów w zależności od osoby, u której się kupuje. My za 2 sztuki zapłaciliśmy $3. Po krótkim szkoleniu możemy ruszać wzdłuż wybrzeża i w głąb pustyni. Taka przejażdżka trwa kilkanaście minut, podczas której obecny jest fotograf i robi w trakcie zdjęcia, które możemy zakupić na koniec wycieczki. Po okładach nadszedł czas na kolejną atrakcję, czyli przejażdżkę na wielbłądzie wzdłuż wybrzeża.
Trwa ona stosunkowo krótko, ale dzięki temu możemy zobaczyć pustynię z innej perspektywy. Cóż, z atrakcji tutaj mamy kilkuminutową przejażdżkę quadem, jak również kilkuminutową przejażdżkę na wielbłądzie wzdłuż wybrzeża. Szczerze mówiąc, nie trwa to zbyt długo, no ale jest to jedna z wielu atrakcji, jakie dzisiaj na nas czekają. Od wielbłądów, tam od quadów przejechaliśmy tutaj dosłownie kilka minut. Jesteśmy teraz pod restauracją, zabieramy ze sobą wszystkie rzeczy. Mamy chwilę odpoczynku, a później będziemy snurkować. Jak sami widzicie, jest tutaj mnóstwo takich grup jak nasza, które tu przyjechały. Dostaliśmy swoje miejsce, swój przydział, gdzie możemy sobie właśnie teraz tutaj usiąść i odpocząć. A więc tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że właśnie tutaj sobie siedzimy. Mamy tutaj teraz 10 minut przerwy, takiego odpoczynku. Później idziemy się przebrać do rzeczy do snurkowania. I tam z tyłu jest właśnie przebieralnia, szatnia i łazienki. Jeżeli powiemy nazwę naszej grupy, no to wtedy korzystamy z tego za darmo i później, gdy wrócimy ze snurkowania, tutaj będziemy mieć również lunch. Oczywiście podczas snurkowania wszystkie nasze rzeczy mogą tutaj zostać, będą na nas tutaj czekały. A jeżeli chodzi o lunch, no to lunch mamy w cenie wycieczki, ale napoje są dodatkowo płatne. Ja już z całym asortymentem, właśnie zaraz będę zakładać jeszcze kamizelkę, mamy maskę, kamera i dzisiaj niestety, ale mój chłop mnie opuszcza, idę sama bez niego. Stwierdził, że jest za zimno, żeby snurkować, no i niestety, ale jestem zmuszona popłynąć sama. Od restauracji tylko krótki spacer dzieli nas od zatoki, gdzie będziemy snurkować. Osobiście polecam zabrać ze sobą buty do pływania, wtedy to przejście staje się dużo łatwiejsze. Podczas całego pobytu w wodzie towarzyszy nam opiekun. Jeśli ktoś chce, może snurkować samodzielnie, ale jeśli ktoś nie umie pływać lub się boi, może cały czas trzymać się koła ratunkowego i być pod okiem opiekuna. A teraz czas, abyście zobaczyli kilka ujęć z wody. Po powrocie ze snurkowania tutaj mogliśmy wziąć prysznic z tyłu, więc fajnie można było spłukać z siebie tą sól całą z wody. Jeżeli chodzi o rafę, no to już widzieliście, jak to wygląda przed chwilą na ujęciach. My teraz właśnie dostaliśmy od razu po snurkowaniu lunch. Tutaj macie przebitki, co dostaliśmy. Był to kawałek kurczaka z ryżem, z ziemniaczkami i surówką. Tak jak mówiłam wcześniej, napoje są dodatkowo płatne. Także tak to wygląda, a teraz mamy jeszcze trochę przerwy i za niedługo ruszamy do kanionu. Także nasz postój tutaj dobiegł końca, teraz się zbieramy i ruszamy dalej. ايوه وي وي كوزي كوزي ايوه ايوه حضروا حضروا بحروا الله ونصر like that هذا شطلانة حضروا بحروا الله ونصر يلا كوزي
bezpośrednio właśnie po lunchu przyjechaliśmy sobie tutaj, zatrzymaliśmy się w miejscowości Dahab. Zanim pojedziemy do kanionu, mamy tutaj około 30-40 minut przerwy na to, żeby zrobić sobie jakieś zakupy, skorzystać z toalety, ale teraz czekają na nas małe zakupy i najpierw idziemy do perfumerii standardowo, a później możemy sobie tutaj pospacerować. Wchodzimy na taki mały pasaż handlowy. Nasz przewodnik nas tutaj prowadzi. Trafiliśmy tutaj właśnie na początek najpierw do perfumerii. Będziemy mieć tu mały pokaz z perfumami. روشي اولوندا زين دوتاي بس مثلا كمان بيتكلم ايطالي اولوندا دوتاي دوتاي تلقوا صوتشا جروبا تشا جروبا номер 48 Olej wygięcie nazywa się Antik Ambar. Olej aromatyczny, czym języki kwiatów, ale ten olejek zawiera substancje czynnie aktywne. Ten substancje będą pomagać nas pakując. Oprócz perfum i olejków możemy tu zakupić biżuterię, obrazy, gadżety do domu, pamiątki, magnesy czy różne figurki. Asortyment sklepu jest tutaj ogromny. Tutaj mamy takie magnesy po $2 za sztukę. Takie figurki mamy tutaj za $67 za sztukę, $45. Znajdziemy tu punkty z okularami, torebkami czy ubraniami, a także mały sklepik spożywczy, gdzie dostaniemy na przykład słodycze lub inne przekąski. Nasz czas wolny tutaj w Dahab właśnie dobiegł końca. Teraz się zbieramy i jedziemy do kanionu. Mamy stąd około 30 minut. Guardate a destra, questo è il villaggio di Beduino, si chiama Wadi Ghazal, anche questa è la strada del canyon, il nostro canyon si chiama Canyon Salama, anche lì c'è scuola per i bambini, la moschea, بس كده. На правой стороне это бедуинская деревня, называется Вади Газаль, еще эта дорога наш каньон называется Canyon Salama, еще там есть мечеть и школа. Dojechaliśmy i teraz z busów przesiadamy się tutaj do jeepów i będziemy jechali właśnie teraz do kanionu już dalej. Nareszcie dotarliśmy do ostatniego punktu naszej wycieczki, tego, na który ja najbardziej czekałam, czyli właśnie do kanionu. I zaraz będziemy schodzić w dół. And this canyon guys from the sea and earthquake and volcan. Now we will go all together from this way and we'll see inside the canyon a lot of different stone mountain like a coral, like head camel. We'll see a lot of beautiful things together and we'll take a beautiful photo. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że warto zabrać ze sobą coś cieplejszego właśnie, ponieważ tutaj jest troszeczkę chłodniej i wieje, więc nawet zanim w ogóle ruszyliśmy tutaj do kanionu, no to już nasz przewodnik powiedział, że żebyśmy z busa wzięli sobie kurtki lub bluzy, bo na pewno będą nam potrzebne i do tego warto też tutaj pamiętać o odpowiednich obuwiu, żeby to były jakieś adidasy lub trampki, wtedy będzie zdecydowanie nam lepiej, żeby tutaj chodzić. Spójrzcie, nawet tutaj w kanionie można spotkać osoby, które sprzedają jakieś drobiazgi, pamiątki, arafatki, chustki. Tutaj można kupić bransoletki. Kolorowy kanion to jedna z najpiękniejszych atrakcji pustynnych na Półwyspie Synaj. Jest to naturalny wąwóz, który powstał w wyniku erozji piaskowca przez wiatr i sporadyczne opady deszczu. Jego nazwa pochodzi od wielobarwnych ścian. W skałach widać odcienie koloru czerwonego, żółtego, pomarańczowego oraz brązowego, które są efektem obecności różnych minerałów. Kanion ma formę wąskich korytarzy skalnych. W niektórych miejscach przejście jest szerokie i swobodne, a w innych trzeba iść pojedynczo i lekko się przeciskać między ścianami. Mimo to trasa jest łatwa i niewymagająca. Tutaj również cały czas oprócz opiekuna towarzyszył nam fotograf, z którym cenę za zdjęcia ustala się indywidualnie. Całe przejście trwało około godziny, więc warto zabrać ze sobą nakrycie głowy oraz wodę do picia.
Kanion przeszliśmy, teraz już idziemy do jeepów, które na nas tutaj czekają. Nimi dojedziemy do busów i wracamy do hotelu. Także biuro Get Your Trips Online zapewniło nam dzisiaj wszystkie atrakcje, łącznie właśnie z transferem z hotelu i do hotelu. Całą wycieczkę uważamy za udaną. Jeśli ktoś chce właśnie wszystkiego spróbować po trochu, trochę kładów, trochę jazdy na wielbłądzie, snurkowania, a do tego zobaczyć ten rewelacyjny kanion, warto skorzystać z tej wycieczki. Także gorąco polecamy i zapraszamy Was do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!